Słyszycie, jak ładnie śpiewają ptaszki. Mamy koniec wiosny. Wiosna jest przepiękna i ten obiekt, który za chwilę zwiedzimy, jest równie piękny. Zobaczcie, tam u góry jest gniazdo bocianie z bocianem, z boćkiem w środku. Widzicie? A tak poza tym to cześć. Witajcie na kanale Biegam po wsi. Tam już Ola robi zdjęcia. Ale będziemy cichutko, ponieważ tutaj na tym terenie ten kościół, który będziemy za chwilę zwiedzać, jest kościołem cmentarnym. Dlatego jesteśmy na cmentarzu, na Ziemi Świętej, na której jest mnóstwo starych grobów. Sam kościół został zniszczony w 1945 roku, gdzie w 1937 cała wioska składała się bodajże prawie z 1200 mieszkańców, gdzie 1047 mieszkańców, 7 mieszkańców było katolikami, czyli ten kościół dlatego jest taki duży, ponieważ musiał pomieścić bardzo dużo wiernych. W tej wiosce po prostu przeważali katolicy. Niestety pod wpływem działań wojennych został zupełnie zniszczony i od tamtej pory tak wygląda, jak widzicie, budynek ceglany. Jeszcze zachowały się pewne elementy gzymsów, tak jak to wyglądało tuż przed zniszczeniem w 1945. Sam kościół tak naprawdę jest wybudowany w miejscu innego kościoła, który był drewniany, a który datuje się na rok bodajże 1294. Przepiękne ruiny, dosyć niebezpieczne, dlatego musimy uważać, żeby nie przesadzić tutaj z tą eksploracją. Widać, że cegły dosyć wypłukane przez deszcz, śnieg. O, tam jakaś psina biegnie, warczy na nas. Taki jamniczek. Fajne są jamniki. Takie parówki. Zobaczcie, jak pięknie tutaj bluszcz wszystko opanował i takie młode klony wyrastają z tych ruin. A tutaj mamy bodajże 3 mogiły. W 2 są krzyże, jak widzicie, i to są niemiecko brzmiące nazwiska Adolfa Proske i być może są to duchowni, którzy... No pod kościołem to najczęściej, nie? Tak, więc to mogli faktycznie być duchowni. Zastanawia mnie jedna rzecz, że tutaj chyba to jest stary krzyż. I tak, porośnięty bluszczem, taki typowy, widzicie? Tak, bo on jest tutaj bardzo zniszczony i tamta część jest przechylona jakby. Ale myślę właśnie, że chodzi o ten bluszcz. Ten bluszcz stał się tutaj drzewem tak naprawdę, bo jak spojrzycie, to tutaj... A nie, to jest po prostu jakieś takie drewno i na to puszczony jest ten bluszcz. Dobrze, pójdziemy dalej. Ale pięknie ptaki słychać. No, owady też. No. Zobaczcie tutaj. Tu musiało być główne wejście. Jeszcze zachowały się takie elementy kościoła, ale to musiało być piękne. I u góry jest taki metalowy krzyż przed wejściem.
Tutaj do tego już się nie da wejść. Trzeba było mocno nam się spinać. Raczej zaniecham tego, żeby nic nam się nie stało. Może delikatnie tylko podejdę, żebyście mogli zobaczyć, czy to było od tyłu, czy raczej nie. Raczej to było główne wejście. Tak przynajmniej to wygląda, że to było główne wejście. Jakby tak przejść tędy wokół tego kościoła, tutaj jest jakiś taki ciężko powiedzieć, co to było. Ocencie sami. Mnóstwo owadów, takich troszkę jakby komarów czy czegoś takiego. Tak to wygląda. Jakaś zagubiona paprotka. Wow, tu można wejść do środka tego kościoła. Ten kościół ma o tyle jest bezpieczny, że no wiadomo, mogą się zawalić te ściany i tak dalej, ale tak ogólnie nie ma dachu, który może się zawalić, tak jak to było w jednym z kościołów na Dolnym Śląsku. Jeszcze nie wejdę, tu są jakieś stare krzyże, stare mogiły, małe jakieś trumny. Zobaczcie, jak te drzewa tutaj wyrosły. Tutaj takie bardzo stare krzyże z nagrobków i sam nagrobek. Dziecięce takie. To jest piękne. Zobaczcie, jaki ten krzyż jest ładny. On tu ma takie smutne kwiaty, takie jakby róże metalowe. I tutaj taki biały krzyżyk. Biały krzyż chyba żołnierzy, właśnie nie pamiętam jak to było, ale w każdym razie zauważcie, znowu prawa ręka jest pęknięta, czyli ona pierwsza odpadnie najprawdopodobniej. Nie wiem, ale taka tendencja jest, że tym Jezusem odpada prawa ręka. Może to jest kwestia... A co to? Tu mamy grób dziecka Marianny Strauch, która urodziła się w 1922, a zmarła w 1929. No, Marianna 7-letnia. 7 latek miała. Popatrz, i niedługo będzie rocznica śmierci. No, A za niebawem 100 lat od śmierci. niesamowite. Ciekawe, jakby życie jej się potoczyło, gdyby żyła. Myślę, że już by nie żyła mimo wszystko. No tak, to na pewno. A zobaczcie tutaj. Tu mamy kolejny taki krzyż. I taka płyta jakby nagrobna. Tu kolejne płyty. A tutaj taki zaułek ze starymi mogiłami. Gdzieś tam lata 20, 30. Aczkolwiek mam wrażenie, że tamten był jeden ze starszych. Przejdziemy się, zanim pójdziemy do kościoła. Przejdziemy się tutaj tymi alejami cmentarnymi. Bardzo malutkiego cmentarza. Ale mimo wszystko tutaj mamy 57 rok, 50, czyli mimo zniszczonego tego kościoła nadal tutaj na tym cmentarzu były chowane osoby. Tutaj mamy Dankę, która zmarła, urodziła się w 51 i tego samego dnia zmarła. Zobaczcie, jak podejdziemy teraz tutaj do tego Jezusa i co mówiłem? Odpada prawa ręka, tak? Zobaczcie, jak ładnie wygląda tutaj ten kościół. Te ruiny. Ale co ja tutaj widzę? Tu jest mnóstwo śladów po strzałach z wojny. Czyli ten kościół musiał być cały ostrzeliwany. Zobaczcie. On jest cały ostrzelany tutaj. Są ślady. Widzicie?
I przez to, że te cegły były zmoczone, właściwie co deszcz są zmoczone, to cały ten kościół jest taki koloru pomarańczowego. Ale to wygląda. Widzicie? Ale pięknie. Wow. I ten ptaszek. Tu jest też jakieś wejście do tego kościoła. Może tędy się uda jakoś wejść. Tam też są jakieś stare mogiły. Chyba nie powinno się nam nic stać. Może się uda tędy jakoś wejść i zobaczyć. O, może tu się uda przejść. Nie chciałbym, żeby coś się nam nie zawaliło mimo wszystko. To jakieś stare znicze wrzucone. Może jednak tędy da się wejść jakoś do środka tego kościoła. O! Wow! Zobaczcie! I faktycznie tam musiało być główne wejście do tego kościoła. Zobaczcie tego boćka tam, niewzruszony. I tutaj można było wejść, a tu mamy pozostałości po ołtarzu. Na pewno w tym miejscu był ołtarz. Zobaczcie, ale to wygląda. Coś pięknego. Może tutaj tędy ksiądz wchodził. No tak, musieliśmy wejść. Tutaj musiała być zachrystia. Tak to wygląda przynajmniej. Jakieś pomieszczenia, być może gdzieś do góry się wchodziło i na organach może, chociaż raczej to tam powinno być, z tamtej strony. Podejdziemy sobie troszeczkę tutaj, aczkolwiek jest dosyć niebezpiecznie, bo nie wiem co pod tą trawą jest, czego się możemy spodziewać, a jednocześnie chcę wam pokazać ten kościół. Ładne to jest, naprawdę ładne. Przejdziemy sobie może tak jak droga prowadzi, bo to znaczy, że ktoś tędy już szedł. O, jakiś ślimak, no to nie będę w niego wchodził. A tak widzę, że tu ludzie chodzą po prostu. Może jakoś tam w tamtym kierunku bardziej nie idą, ponieważ jest tu dosyć pocięte wszystko. Nie wiem, czy ten kościół nie miał przypadkiem jakiegoś podpiwniczenia. I czy to nie jest tak, że jest taki nasyp i tam było główne wejście niżej, a teraz z racji tego, że troszkę się tutaj już posypało, to może jest poziom wyżej. Aczkolwiek trzeba uważać, bo może być tak, że tu jest jakaś piwnica. Bo jeżeli to były lata 30. gdzieś tam, a był dobudowany, to całkiem możliwe, że jest piwnica. Widać, że się palił, bo są tam takie w tych okienicach, okienice są przypalone. Wygląda nieziemsko. Tędy nie pójdę, bo to chyba nie ma sensu. Spróbuję wejść tamtym z zewnątrz, tamtym wejściem. Sobie przejdę, tutaj wśród tych klonów jest przejście. A i można tędy przejść po prostu do tej części tego kościoła. O właśnie, tak jak mówiłem. Więc nie ma sensu. A tutaj nawet takie wyklepane. Czyli tędy wchodzą ludzie po to, żeby sobie zobaczyć. Tam zobaczcie, już jest mocne pęknięcie. Czyli tak naprawdę do góry na pewno się nie da wejść. Chyba że ktoś trenuje jakąś spinaczkę. Ale można sobie wyobrazić, tam gdzie teraz Ola stoi i tam jest ołtarz. Czy gdzieś na tym poziomie ten kościół był naprawdę ogromny. Bo jeżeli tutaj jest wejście
jeszcze boczne wejścia są. On był długi, wąski, ale jednak myślę, że były ławeczki po bokach z każdej strony i to było okno, a nie wejście. I te okna u góry, czyli jesteśmy jakby odrobinę wyżej, tak przypuszczałem. Całkiem możliwe, że to się podniosło ze względu na to, że był dach, on spadł do środka i teraz jesteśmy odrobinę wyżej po prostu. No, całkiem możliwe, że może i metr wyżej jesteśmy, patrząc na te okna. No, robi wrażenie, naprawdę robi wrażenie. Niestety dachem jest już sklepienie niebieskie, jeżeli tak można powiedzieć. W środku nie ma jakichś strzałów, ale z tamtej strony ewidentnie widać, że ten kościół był oszczeliwany. Tutaj jeszcze jak popatrzycie w okienicach, tutaj w tych wlotach właściwie na oknach są też jakieś takie fragmenty strzałów. Tak samo tam, ale najbardziej było to z tamtej strony. Po prostu ten kościół był ostrzeliwany. Przejdę sobie tu z powrotem teraz. Oj. Zobaczcie. O tak. Tam już przyjechali. Zobaczcie jeszcze to z tej strony. Przejdziemy sobie tutaj tak w oddali, żeby wam pokazać ten kościół z szerszej perspektywy. Widzicie? I tutaj też są takie uderzenia jakby z takich armatek większych. Czyli tak naprawdę ten kościół naprawdę był... O, i tam jest pełno tego. Mnóstwo takich dziur po amunicji. Podoba ci się? Piękny. I właśnie tyle lat, ale gdzieś tam właśnie tutaj, o, tak jak było oszczeliwane. Aha. I ślady tych gzymsów, jeszcze takie resztki. Tak. To jest piękne, bo tak naprawdę no, trzeba mieć na uwadze, że to jest w 1945 zniszczone. Że tamtego czasu nic nie zostało zrobione, więc on jest w tym stanie tak od końca wojny II światowej. Tu jeszcze jakieś pozostałości muru, który najprawdopodobniej był wokół tej posesji. Ale to wszystko takie nieduże, nie? I ten cmentarzyk to wszystko... Tak, ale no, tak jak już mówiłem na początku, prawie 1200 osób tutaj było, 1200 osób, a 1000 parę było katolikami, więc to jest dla społeczności 1000 osób.
trochę dużo widzisz. Pewnie nie była jedna msza, tylko jeszcze parę, no bo 1000 osób, żeby się zmieściło w tym kościele, no to słabo to widzę. Tak chodzili, a to, który on jest malutki, on jest wręcz wąski. No Tam wąski jeszcze jest. zrobisz ławeczki No tak dziwnie, nie? Że jest po bokach. wąski. No, taki wąziutki. No. Myślę, że wam... No i inny taki układ, no jak to typowy dla No inny. takiego kościoła. Ale fajne to jest, powiem ci, podoba mi się. Bardzo mi się podoba ten kościół. Dobra, słuchajcie, powolutku będziemy się żegnać dzisiaj. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał i spodobały wam się te ruinki. Taki spokojny spacer po nich. Spokojny, niedzielny, czerwcowy spacer. Straszne, bo patrzę na to i nie potrafię uwierzyć, że ten kościół był tak ostrzeliwany, bo praktycznie w każdym miejscu są nieliczne miejsca, w których nie ma tych śladów po amunicji. Nieliczne miejsca. Dobrze, słuchajcie, będziemy się żegnać. Melancholijnie mnie nastawił. No, mnie też melancholijnie. I tak nie wiem, co powiedzieć tak naprawdę, bo nie chciałbym jakieś głupoty palnąć, ale fajne miejsce, bardzo fajne. Tak. Taki spokój jakiś. Czuję, że mógłbym tu jeszcze posiedzieć troszkę, ale jednocześnie musimy jeszcze gdzieś pojechać i Jeszcze jest jedno miejsce. Też wam się spodoba. no to trzymajcie się. Do Hej. następnego piątku. Cześć. Tu jeszcze wam pokażę szacunek, jaki mieszkańcy tej wioski mają do grobów, do mogił. One są tu przeniesione z tych zniszczonych już części i poukładane tak, że można było poglądać. Tu mamy w 41 kogoś pochowali, w 39. Tu 23. 23, ojej. Tu niektórych nie widać w ogóle. Ten był 902, 902. a do 23, czyli młoda osoba. Aha. Tu też nie widać. Tu jest 22, 22 i 5, 6, 1910. A więc burza idzie. No, dobra, to idziemy.